Pierwsza filmowa podróż projektu Z dala od domu właśnie się rozpoczyna. Kraj, który będziemy eksplorować, jest niewielki i leży stosunkowo blisko. 1200 km, taką odległość mamy do pokonania, żeby znaleźć się na granicy Macedonii. Droga do tego niewielkiego kraju prowadzi przez Słowację, Węgry oraz Serbię. Po drodze planujemy 3-dniową przerwę w Belgradzie i właśnie to miasto pokażemy Wam w tym odcinku. Niedawno przekroczyliśmy granicę słowacką. Plan jest taki, żeby dojechać dzisiaj do Belgradu. Zostało nam jeszcze 672 km, 9 godzin 40 minut, tak pokazuje GPS. Pewnie dojdą jeszcze jakieś przerwy, ale ogólnie plan jest taki, żeby dojechać tam dzisiaj na wieczór i udać się na jakąś nocną eksplorację stolicy Serbii. Trochę owadów tutaj jest. Widziałem już parę pająków. Właśnie przyjechaliśmy na słowacką wieś. Postanowiliśmy zrobić sobie przerwę na obiad w końcu po jakichś 6 godzinach jazdy. Jak widzicie, mamy tutaj całkiem przyjemny klimat. Jest palnik, jest makinetka, zaraz robimy kawkę. Mamy całe pudło żarcia. Ja teraz wypłukuję piach, który został nam jeszcze tutaj w garnkach z polskiego morza. No i bierzemy się za gotowanie. Przekroczyliśmy przed chwilą granicę z Węgrami, no i w sumie mamy lekki przypeks. Plan był taki, żeby zatankować przed granicą z Węgrami na jakiejś stacji benzynowej. Niestety jechaliśmy takimi zadupiami, że nie było gdzie tego zrobić. Ani ja, ani Patty nie mamy forintów w kieszeni, także szukamy teraz jakiegoś kantora, żeby wymienić eurasy. No i tankujemy do fulla. Ciśniemy jeszcze 370 km do pokonania. A czasowo wychodzi 5,5 godziny. Google mówi, że tak wychodzi, ale będzie na pewno około 7,5. Trochę dużo. Ale tak to jest, jak się nie chce przeoszczędzić na autostradach. Doszliśmy do tego momentu podróży, w którym zaczyna nam się trochę dłużyć. Wyjechaliśmy o 6:30, a mamy godzinę 17, czyli jesteśmy 10,5 godziny w trasie. I w sumie nie byłoby w tym nic takiego, gdybyśmy się znacząco przybliżali do Belgradu, a idzie nam trochę powoli ze względu na to, że zdecydowaliśmy się na budżetowe podróżowanie, czyli omijamy autostrady i wszystkie płatne drogi. Także jedziemy wiochami, przez co w sumie się jedzie spoko, bo eksplorujemy sobie i w zasadzie poznajemy też te kraje, przez które przejeżdżamy. Jesteśmy na Węgrzech. Także zostało nam pewnie jakieś 2 godzinki do granicy, no i później już wbijamy do Serbii i ciśniemy prosto do Belgradu. Udało się, dojechaliśmy w końcu do granicy z Serbią, jest godzina 20, no i czekamy teraz w niemałym korku i obserwuję sobie ludzi, którzy palą wszyscy w samochodach. W sumie u nas dawno tego nie widziałam, a to wszyscy kiepek z przodu, kierowcy przede wszystkim i sobie jarają. Może dla urozmaicenia czasu znajdziemy jakiegoś serbskiego hita i zobaczymy, czego oni tu słuchają. To jest ziom. Jaram się. A teraz coś dla chłopaków. Hita to twoje dupę. Paszporty gotowe, zaraz przechodzimy. A tutaj patrzcie, macie bonus. Nie. Z dala od domu. Nie zgadzam się. Patty miała kiedyś irokeza. Tak, to nie żart. To prawda. To jest Egipski
Niebieska księżniczka! Wytłumacz się z Przypatrz tego. się! Tam jest pan, który jest prawdziwym wyznawcą ekologii. Pcha samochód. Dobry wariat. Hello! Hello. Please. Yeah, Yeah, sure. handbrake. Yeah? Okay. We've got it back here. Yeah. Probably Hilon. Sorry? First Belgrade and then Macedonia. Yes. No właśnie, tak to jest, jak się ręczniczka nie zaciąga. Przejechaliśmy już przez granicę, wszystko było się bez najmniejszych problemów. Oprócz tego, że samochód zaczął zjeżdżać, bo nie zaciągnęłam ręcznego. No, a teraz jeszcze jedna kolejeczka, nie wiemy do czego, ale zaraz się przekonamy. Do oclenia. Zjechaliśmy na stację i to nasz ostatni przystanek przed Belgradem. Widzimy się jutro w Belgradzie. Nara. Belgrad to takie miasto, które ma charakter. Wspomnienie konfliktu i nienawiści. Pełno tu mrocznych i brudnych zakamarków ukrytych w betonowym labiryncie socrealistycznej architektury. W knajpach i sklepach wisi ciężki dym palonych papierosów, a w uszach dzwoni od głośnych rozmów lokalesów. Przeciwności mieszają się tu ze sobą, tworząc harmonijny układ. Można zapomnieć się na chwilę w klimatycznych uliczkach tętniących życiem i codziennością mieszkańców, którzy za sprawą niewielkich, ale własnych zakładów handlowo-usługowych pozostają nieskrępowani wielkomiejską machiną. Jednak gdy tylko spojrzysz z szerszej perspektywy, monumentalność betonu górującego nad miastem nie pozostawia niedopowiedzeń. Surowy brutalizm wpisany jest w historię miasta, nadzorując jego bieg. Siemano, z dala od domu jest już w Belgradzie. Wczoraj dotarliśmy tu o godzinie 1:00 i wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że wczoraj do godziny 3:30 prowadziłem bój z komarami, które zalęgły się w tym pokoju. Myślę, że wina leży tutaj w tych oto oknach, które wyglądają na mega stare i myślę, że komary sobie spokojnie tutaj przez nie wylatywały w nocy. Pogoda też lekko pochmurna, z tego co patrzyliśmy ma padać od rana do wieczora. Także rozkminiamy teraz, czy przemieszczać się samochodem po mieście, czy może jakimś metrem albo komunikacją miejską, tego jeszcze nie wiemy. Zadecydujemy niedługo. Cześć, zapraszam Was do naszej kuchni. Humus, ogórki, bułeczka, woda na herbatę już wrze. Żyć nie umierać. Jak nie ma czajniczka, to wtedy przydaje się bardzo nasz palniczek, nawet w pokoju. Kuchnia twoja, tak? Mhm. Tu jest kuchnia, tu jest mini łazieneczka, toaletka, łóżeczka, 2 złączone. Nazwa Belgrad, a właściwie Beograd, pochodzi z IX wieku. Oznacza białe miasto i zawdzięcza to miano prasłowiańskim plemionom, których wówczas nazywano białymi Serbami. Gród rozwijał się prężnie, niestety od XIII wieku pod panowaniem węgierskim, a od 1521 roku w ramach Imperium Osmańskiego. W końcu nastąpił rok 1878, kiedy Serbia odzyskała utraconą niepodległość, choć i tym razem nie na długo. Już miesiąc po wybuchu I wojny światowej stolica ponownie była okupowana. 4 lata później, wraz z końcem wojny, utworzone zostaje Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, nazywane wtedy jeszcze nieoficjalnie Jugosławią, czyli krajem południowych Słowian. W tym czasie wybudowano w Belgradzie lotnisko, zaczęła nadawać pierwsza stacja radiowa.
W 1939 roku dookoła fortu odbyły się słynne wyścigi samochodowe Grand Prix i jak się okazało, miały to być już ostatnie zawody przed wybuchem II wojny światowej. Na ulicama Beograda zaista je tih dana bilo nešto što nikada nije bilo viđeno. Prve i jedine trke tadašnjih bolida Formule 1. Beogradski Grand Prix. Dla odmiany przyjechaliśmy teraz w jakieś miejsce historyczne. Jesteśmy w forcie belgradzkim, który położony jest na wzgórzu panującym nad miastem. Jak to zwykle bywa w takim miejscu, oczywiście jest remont, także za nami rusztowania, jest ich tutaj zresztą więcej. Pierwsze mury tego fortu zostały wzniesione w II wieku przez Rzymian i tak do XVI wieku wielokrotnie było to miejsce przebudowywane i rozbudowywane ze względu na liczne wojny i zniszczenia, których doznawało na przestrzeni tych lat. Dziś to miejsce spacerów oraz posiadówek lokalesów. Turystów przyciąga tu przede wszystkim panorama miasta, a tych bardziej zainteresowanych tematem bogata historia oraz militaria. Przez Belgrad przepływają dwie rzeki, Sawa i Dunaj, które łączą się w tym oto miejscu. Sam fort nie robi szczególnego wrażenia. Takie budynki już widzieliśmy, jest to po prostu kolejna historyczna ruina. Miejsce ważne dla Serbian, ale na nas nie zrobił wrażenia, natomiast sam widoczek jest naprawdę spoko. Przyjechaliśmy pod budynki starej fabryki cukru i spotkaliśmy po drodze ochroniarza, który nas wprowadził tutaj na teren budynków. No i w sumie zaraz będziemy eksplorować, taką mam nadzieję, że wprowadzi nas do środka. No dobra, ziomo wykonał dziwny telefon, na początku mieliśmy mieszane uczucia. Natomiast po prostu zadzwonił chyba do szefowej zapytać, czy dwójka osób z kamerami może tutaj sobie wejść i pobujać się. Odpowiedź była taka, że możemy, także wchodzimy. Klimat jest ogólnie przekozacki, wiadomo, co kto lubi, natomiast nam się podobają takie miejscowe. Zawsze jak gdzieś jedziemy, to wyszukujemy albo opuszczone wioski, albo opuszczone budynki przynajmniej. Także w połączeniu z taką naturką, która zaczyna tutaj się wdzierać dosyć mocno powoli, takie miejsca mają niesamowity klimat.
Tam podobno jest galeria sztuki ulicznej. Wybrałam ci krawat, Wolę te dłonie. ale byś sobie taką dłonią poczarował. Tam dłonie, tu stopy. Maniacy.